Dzień dobry moi drodzy, zapewne wielu z Was zaniepokoił tytuł tego odcinka. Tak, Hitman trafił do weterynarza. Po co i co do tego doprowadziło, dowiecie się już za chwilę. Zdradzę tylko, że opowieść będzie w 3 aktach, także zostańcie z nami do samego końca. Hitman ma 6 miesięcy i 3 tygodnie, waży 5700, czyli rośnie, przybiera na wadze, żadnych większych odstępstw od normy w jego zachowaniu czy wyglądzie nie zaobserwowaliśmy. Więc skąd ten weterynarz? Większość z Was pewnie doskonale zdaje sobie sprawę z tego, o ile oczywiście zwierzę w domu nie jest zabawką albo nieprzemyślanym zakupem, że każda, nawet najdrobniejsza zmiana w wyglądzie czy w zachowaniu potrafi sprawić, że zaczynamy się martwić, zwłaszcza jeśli wśród opiekunów zdarzą się 2 odrębne stany umysłów. Tak krótko. Numer 1 umysł humanistyczny, dusza artystyczna. Numer 2 umysł ścisły, obserwacja, analiza, wyciąganie wniosków. A co spowodowało, że wybraliśmy się po konsultację do weterynarza? No to posłuchajcie. Akt 1. Hitman przestał pić wodę. Zbiegło się to co prawda z załamaniem pogody, czyli z wszechobecnych upałów zrobiło się nagle chłodno. No w sumie przecież my też pijemy dużo mniej. To pewnie nic takiego. Ale Hitman nie pije wody w ogóle. Wręcz omija szerokim łukiem miskę z wodą. Chwilowo z tyłu głowy powstał pomysł: wodowstręt? Nie, to skąd by się Hitman mógł zarazić wścieklizną? No chyba, że ode mnie. Szybka analiza. Hitman je dużo mokrej karmy, a jako że koty wywodzą się z terenów pustynnych, to potrafią bardzo dobrze gospodarować wodą w organizmie i w większości pobierają ją właśnie z pożywienia, więc jakieś 70% zapotrzebowania ma już zapewnione. A co z resztą? Pewnie podpija sobie, jak nas nie ma. Błąd. Chyba nie podpija, bo Hitman zaczyna mniej sikać, czyli najprawdopodobniej zagęszcza mocz. Trzeba kotkowi przemycić jakoś wodę. Najlepiej oczywiście w mokrej karmie. Błąd. Hitman nie chwyci się chrzczonego żarcia, to może ma i rację, ale jakbyśmy rozrzedzili ulubioną pastę witaminową w wodzie? Jest. Hitman pije. Kryzys zażegnany. Jeszcze szybki przegląd sklepów zoologicznych w poszukiwaniu dobrego jakościowo drinka dla kotów i mamy sukces. Hitman wypija puszkę 140 ml drinka plus ta rozrzedzona pasta witaminowa, czyli po szybkim przeliczeniu wygląda na to, że Hitman teraz pije więcej niż wcześniej, co objawia się też większą ilością zbrylonego żwirku w kuwecie. Czyli sytuacja opanowana. No nie do końca, bo Hitman zaczął podczas jedzenia zgrzytać zębami. Czyli przegląd paszczy, lekko zaczerwienione dziąsła, zębiska się wyżynają. Może to i też był powód, że Hitman przestał pić wodę, która jakimś dziwnym tam trafem może podrażniała mu te dziąsła. Tego się już pewnie nie dowiemy. Natomiast na pewno doszło do tego, że trzeba będzie teraz Hitmana z powrotem uczyć pić wodę, no bo kto z nas, mając do wyboru tam świeżutko wyciśnięty sok, kole, piwo, czy kto co tam lubi, wybierze wodę, zwłaszcza że Hitman codziennie już teraz dopomina się drinka. Zaznaczę oczywiście, że drink nie zawiera alkoholu.
Akt drugi. Hitman wjeżdża na sankach do sypialni. Coś śmierdzi. Oj, chyba nie jest dobrze. Tak, Hitman wyskoczył z kuwety, a niespodzianka, jak tonący brzytwy, w akcie desperacji, chwyta się ostatniego włoska sierści. Nic to opowiedź. Tak, tylko że Hitman, chcąc się tego pozbyć, całą drogę od kuwety do sypialni przejeżdża na pupie. No i poślizg, dodatkowo ciężar zrobiły swoje i niespodzianka idealnie wprasowała się w okoliczną sierść. Umyć? Nie ma szans. Trzeba najpierw troszkę wyciąć, dopiero umyć. Hitman dzielnie spędza godzinę w łazience, czekając na efekty. Dla nas super, czyściutko. Dla niego najprawdopodobniej chyba nie, bo zaczyna się lizać. Następnego dnia skóra w tamtych miejscach robi się lekko czerwona i mamy samo napędzającą się machinę, no bo skoro czerwone, to pewnie swędzi, a jak swędzi, no to trzeba jeszcze więcej lizać się tym ostrym ozorem. Nastąpiły szybkie poszukiwania kremu lub maści, które złagodziłyby te objawy, oczywiście byłyby też bezpieczne dla kotka. No i udało się. Po 2-3 aplikacjach Hitman właściwie przestał się lizać, a jeśli nie będzie tego miejsca już dalej podrażniał, no to wszystko powinno wrócić do normy. Sytuacja opanowana. Akt trzeci. Hitman świeci oczami. Normalne, każde kocie oczy odbijają światło. Widać to najlepiej w półmroku albo w ciemności. Tak, ale Hitman jednym okiem świeci jak wojskowy szperacz, a drugim jak żarówka w latarce, w której wyczerpują się baterie. Coś jest nie tak. Zwłaszcza, że wcześniej tego nie zauważyliśmy, choć nie ma żadnych innych symptomów, czyli oczy nie są czerwone, napuchnięte, nie łzawią, źrenice reagują podobnie, kotek nie mruga, nie mruży oczu, czyli może taka jego uroda. Choć to wypadałoby już skonsultować, zwłaszcza, że parę rzeczy się zebrało. Zaczerwieniona pupa, zaczerwienione dziąsła, oczy świecące z różną intensywnością i zatroskana, martwiąca się o kotka małżonka, z czego najbardziej niebezpieczne wydaje się być to ostatnie. No to jedziemy do weterynarza. Jest to pierwsza wizyta Hitmana w gabinecie, odkąd z nami przebywa. Wcześniej nie było takiej potrzeby. Hitman troszeczkę pomiałkuje w czasie drogi, ale
w gabinecie jest już dzielny, badanie przebiegło nadzwyczaj spokojnie. No i diagnoza. Jeśli chodzi o oczy, nic niepokojącego nie stwierdzono. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Być może podczas dojrzewania ta błonka, która odbija światło, w jednym oku ustawia się pod troszeczkę innym kątem, dlatego sprawia takie wrażenie, jakby to oko świeciło mocniej. Taki już urok Hitmana. Zaczerwienione dziąsła, tak jak żeśmy myśleli, Hitman wymienia zęby mleczne na stałe. Niektóre wyszły dopiero do połowy, więc ta lekka bolesność i zaczerwienienie może jeszcze przez jakiś czas być. Na lekko zaczerwienioną pupę Hitman dostał maść sterydową i właściwie po 2-3 dniach po zaczerwienieniu nie było ani śladu. Starzenia się, zmniejszenie Będzie się dobrze. zawału świetnie nadaje się. Kamień spadł z serca, większy na pewno u małżonki, no bo wychodzi na to, że Hitman, o ile mogę użyć takiego określenia, jest zdrowy jak koń. 7 hours later. Super, dobrze, że nic mu nie jest, nie musimy się martwić. Ale może skonsultowalibyśmy te oczy jeszcze w innym gabinecie, gdzie zajmują się okulistyką. Ja pier... Jedziemy do weterynarza. Diagnoza w większości przypadków podobna. Mówię większości, no bo pupa już wyleczona, dziąsła jakby mniej zaczerwienione, a jeśli chodzi o oczy, nic niepokojącego nie widać. No po prostu taka uroda Hitmana. No to małżonka już prawdopodobnie uspokojona. Nie ma jej się co dziwić, bo przepada za Hitmanem, tak samo jak i oczywiście ja. Trzeciej konsultacji prawdopodobnie już nie będzie, a nawet jeśli by była, no to oczywiście dowiecie się jako pierwsi. Dlatego subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, jeśli możecie, udostępniajcie nasze filmy. Zaglądnijcie sobie też na Facebooka czy Instagrama. Dzisiejszy medyczny odcinek będziemy już powoli kończyć. Pamiętajcie, że jeszcze będzie fototeka. Ja już się z Wami żegnam gorąco. Do zobaczenia w następnym materiale.